moi drodzy, ponieważ uciekło mi troszeczkę nagrania, w którym pokazywałam Wam pierwsze dwie rośliny, to po prostu pokażę Wam, co to za firma w ogóle. A mianowicie, znalazłam sobie po prostu stronę w internecie i zamówiłam sobie parę roślinek, niewiele, tak już mówiłam. Natomiast wybrałam jakąkolwiek stronę w internecie, gdzie spodobały mi się rośliny. I okazało się, że w ogóle przyszły do mnie z Polski te, zobaczcie sobie, tak się nazywa ta strona w internecie. Przyszły do mnie z Polski, z Warszawy. Świat kwiatów Marcin Sikora. Trochę zaskoczona jestem, ale cóż, no to widocznie tak miało być. Miało być z Polski do mnie przyjść kwiaty. I co my to zamówiliśmy? Zamówiliśmy sobie kanę. Kana w pięknym czerwonym kolorze. Zamówiliśmy sobie frezję. Frezje były 2 razy. Funkie też 2 razy, ale takie same bodajże. Gita Blume to jest kwiat bogów. Tak to można przetłumaczyć. W 2 kolorach. I krokosmia. Krokosmia. To było też coś ładnego, wiecie. I te w ogóle ceny były bardzo niewielkie. Bardzo niewielkie. Jeszcze jakaś tam promocja była. Myślę, że dlatego, że teraz jest, wiecie, sezon. Trzeba to sadzić teraz, a nie za pół roku, nie? Być może dlatego. Także te rośliny nie kosztowały więcej niż 2 euro za sztukę. No. Także zabieramy się do roboty. Ja już coś tam posadziłam, ale zaraz będę sadzić dalej resztę, także zobaczmy, co tam się na tym naszym tarasie dzieje. Wojtek już wrócił właśnie z zakupami, ja jeszcze będę robiła za chwilę, albo później trochę, będę robiła taki ser czosnkowo-majonezowy, który super pasuje do grilla. My się wybieramy na grilla, w związku z tym będę taki ser jeszcze robić. On pasuje super do kiełbaski, do mięsa jakiegoś z rożna, czy z grilla, czy do jakiejś, no cokolwiek się na grillu nie robi, to taki ser, to jest taki coś jak dip. O, trzeba tylko, może Wam od razu powiem, bo to jest bardzo prosty przepis. Trzeba sobie zetrzeć ser żółty na tarce, bądź kupić już starty. Na przykład całe opakowanie. My mamy opakowanie chyba 200 gram bodajże. Do tego wcisnąć, ja myślę, że co najmniej ze 4-5 ząbków czosnku. Taki musi być przetarty albo wyciśnięty przez praskę. Do tego dajemy, myślę, że 2, maksymalnie 3 chyba łyżki majonezu. U nas króluje winiary. Tak, to jest dom majonezu winiary, jak najbardziej. Nawet go tutaj kupuję. Kupuję niemieckiego, bo jest beznadziejny. I to sobie wszystko razem wymieszać. I po prostu jak się je kiełbasę, jak się je jakieś rzeczy z grilla, to on jest taki fajny, taki dip. Można spróbować, polecam. A my się zabieramy za robotę w ogrodzie. Fajnie, że one są tak opisane, bo wiecie, człowiek zapomni w międzyczasie, co o tym czytał i zanim tu przyjdzie, potem nie pamięta, kiedy to kwitnie, na jaką głębokość to sadzić, czy jakie to wysokie jest, a to jest ważne, bo przecież ja bym tu posadziła coś niskiego, a tu będą bardzo wysokie mieczyki, no to po prostu zakryje i nie będzie miało słońca, nie? Więc my sobie posadzimy chyba z przodu, albo w innej doniczce. Wniosłam sobie ziemi do takiej doniczki. Myślę, że to wystarczy. Tak, i tak to wygląda. Potem sobie podleję, ale najpierw sobie wszystkie posadzę, potem będę na końcu podlewać. Tak sobie pomyślałam, że jutro idę na Flomark i tutaj mam już te gałązki takie. Zresztą po przyjeździe z Polski nie wymieniałam ich, a już czas je wymienić. I myślę, że czas też na jakieś fajne kwiaty, jakieś coś, nie wiem co. Zobaczymy, co będzie, bo na Flomarku też są kwiaty, więc tak myślę, że sobie coś jutro kupię. Oprócz tego, co pewnie jeszcze kupię, co się trafi. Zobaczymy, co się jutro trafi, bo jutro na Flomark jadę. Zobaczcie sobie, jakie wsadziłam tutaj te cytryny do tej pięknej patery na nóżce. Fajnie to wygląda całkiem. Kawkę już mam.
Kwiatkę już mam, bo to zobaczymy sobie jeszcze te inne, bo te frezje już posadziłam. Ale mamy jeszcze inne kwiaty i mam tu ich całą misę, widzicie? Tutaj mamy trawę pampasową. Ona jest bardzo wysuszona, więc ja ją wsadziłam też do wody. Tą trawę pampasową kupiłam w normie dzisiaj za euro 50, więc bardzo mało kosztowała. Więc sobie pomyślałam, ona wie, ja wiem, ona jest ogromna, bardzo ogromna wręcz. I po prostu wezmę sobie ją, wiecie, ja sobie ją tutaj tak troszkę przygotuję, czyli niech ona mi troszkę podrośnie, ona w tym roku nie będzie prawdopodobnie ogromna. Pewnie taka średnia będzie, więc ja sobie ją tutaj posadzę do donicy. Zobaczę, jak dużo mi urośnie w tym roku. Podejrzewam, że nieduża. I sobie ją przesadzę do Polski. Pewnie w przyszłym roku raczej. No chyba, żeby mi tak strasznie wybujała, no to wezmę ją w tym roku na jesień, przesadzę do Polski. O, taki jest pomysł. Euro 50, myślę, że super cena wręcz. I mam tu jeszcze, moi drodzy, stoją w wodzie, żeby mi nie wyschły, bo przyszły wyschnięte. I już Wam pokazuję, co ja tu jeszcze mam. A mam jeszcze tak zwany Boży Kwiat, czyli Gyta-Blumę. I to jest właśnie w takich woreczkach, widzicie, one są zamoczone teraz w wodzie. I co tu jest napisane? Aha, jeszcze pokażę Wam, jak one wyglądają. To jest właśnie ten Boży Kwiat. I one mają być wysokości 30-40 cm, więc wcale niewysokie. Pewnie zrobi się taka kulka z kwiatków. Kwitną 5 do 6, czyli już, zaraz. No ciekawe jestem, jak szybko wyjdą. Głębokość sadzenia 5-7 cm. Zimowanie wymaga okrycia, czyli to jest wieloletnie, bo to już nie są cebule, tylko to są pewnie kłącza, albo nie widzę, wiecie, bo tu jest dużo ziemi, albo korzenie. Zobaczymy, jak otworzymy, ale to będzie wieloletnie. Potem mamy jeszcze drugi Boży Kwiat, ale różowy. To był chyba ten różowy. A jeszcze mam jaki? Ten pierwszy był jasno-różowy, czyli mamy jasno-różowy i ciemno-różowy. Potem mam funkię. Ja już funkię mam, ale mam w sumie tylko 2 rodzaje funki, więc wzięłam sobie jeszcze jakiś niebieski. Niebieską funkię. Potem tu mamy jakieś korzenie. Aha, to też jest funkia. I mamy kana. Kana czerwona będzie bardzo wysoka prawdopodobnie. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Kana wysoka, gdzie ona jest? Kana, tu jest kana, ona była najdroższa i ona kosztowała 5 euro. Ja wiem też, jak ona wygląda, bo to chyba każdy kanę taką zna. Oto jest taka i ona musi gdzieś rosnąć, gdzieś najlepiej przy jakiejś przy płocie albo przy tam gdzie jest najgłębiej, bo ona będzie najwyższa. I ona tu ma napisane, że ma 80-100 cm. Ja chyba takiej donicy, chociaż nie mam taką donicę. Jedną w sumie. No dobra. To w takim razie do tej donicy to pójdzie. Do takiej donicy powinna pójść też ta trawa pampasowa, bo nie wiadomo, jak ona wybuja. W donicy ona chyba nie wybuja tak bardzo mocno jak w ziemi, ale popróbujemy. W takim razie posadzimy sobie chyba najpierw ten Boży Kwiat albo funkię. Trochę mi brakuje donic i będę musiała jakieś jutro takie zwykłe plastikowe donice kupić. Szukam na flomarkach tych takich ceramicznych doniczek i chyba nie będę wybrzydzać, ale muszę wybrzydzać, jeżeli chodzi o cenę. Bo jeżeli kosztuje 10 euro taka duża donica, no to się zastanowię trochę, czy kupić, dlatego że można kupić taniej. A ostatnio były tylko po 10 euro, więc zobaczymy. Tutaj mam posadzone pomidory i ogórki i sobie je wynoszę, wiecie, codziennie na parę godzin, bo ona jest tak mniej więcej 20 stopni już przez 3-4 godziny w ciągu dnia, więc wynoszę sobie. A tu sobie posadzę, moi drodzy, zobaczcie. Tu sobie posadzę na brzeżku właśnie ten Boży Kwiat, bo on jest taki niski, więc on się tu będzie ładnie położył w tym miejscu. Sorry.
tutaj tak skrzeczy. Papuga. Wiecie, że my tutaj mamy papugi? No, jest takie zielone. I ona tak skrzeczy. Tak okazuje się, że ten Boży kwiat jest strasznie mały. To takie maleństwo, widzicie? Taka z tymi. Malutka sadzonka, naprawdę. W tej wielkiej donicy posadzę sobie tą kanę. Ona będzie bardzo wysoka. Będzie miała pewnie ponad metr, więc i czerwona będzie ładnie ozdabiać. Tak? O, widzicie? A uciekła. Papuga. Może wróci zaraz. Wracaj. A to chyba jeszcze jedna siedzi. Coś tam siedzi. Wojtek teraz przysypie tą nowo kupioną ziemię, która tu leży. Widzicie? Wojtek ją przysypie do tych tutaj skrzyń, tam gdzie brakuje. Jesteś? Wyspany? Nie. Nie? To idź spać z powrotem. No gdzie? Mówię ci, że to jest bardzo niehumanitarnie. Męża z łóżka ściągać i go od razu nagrywać. A kogo mam ściągnąć z łóżka? Sąsiada? No nie, ale trzeba mężowi dać czas, żeby przed lustrem Dałam sobie ci czas. postał. Przed lustrem? No, fryzurę zrobił, musisz się ogolić. obudził się. Ogolić się musisz, bo jesteś już zarośnięty. Piątek dzisiaj. No. Ja się zawsze w soboty gole. Żeby jeszcze weź tą dużą i wsadź ją tu. Tu w tą wnękę. Jestem na Flomarku i kupiłam sobie kwiaty. Wzięłam sobie lilię. Powiem szczerze, że nie ma tutaj jakiegoś takiego wow wyboru. A do tego jeszcze te mi się bardzo podobają, ale nie wiem jak one są trwałe. One są strasznie miękkie, bo podejrzewam, że mogą być nietrwałe. Te tutaj w ogóle są bardzo miękkie, to są stare róże. Może dlatego są przecenione. Dlatego wziąłam sobie lilię, bo one się dość długo trzymają.
Kupiłam jeszcze jedną donicę, taką też używaną, plastikową, na taras. Chyba powoli się będę zbierać. Co tu jeszcze jest? Floksy to się chyba nazywa, nie? Pelargonie po 2 euro. Myślę, że fajna cena. Piękne hortensje. Bardzo ładny kolor. Niestety nie bezcenne. Duże, naprawdę duże. Zobaczcie, jaka wielka. Te hortensje. Także tak, robimy sobie śniadanko. Każdy sobie rybkę skrobie. Robimy sobie śniadanko, bo jesteśmy głodni. Bardzo. Wręcz. Wróciłam z Flomarktu. Nie patrzcie na bałagan w kuchni, ale jeszcze nie było czasu, żeby ogarnąć się i kuchnię. Wojtek robi jajecznicę z cebulą i z... Czosnkiem i z pieczarkami. A ja robię z czym? Z cebulą. Z cebulą. Ja lubię taką cebulą, taką bardzo już wiecie usmażoną, a Wojtek woli taką... Z czaplatą. No taką, że chrupka. Nie chrupka. Chrupka. Nie, taka Tak. zeszklona. Co my tu mamy? Piękne lilie, mają być białe. Chyba będą. Ile jest sztuk? Zaraz zobaczymy, ile jest tu sztuk. Ile tu jest sztuk? 3. Najpierw sobie je wsadzę do jakiegoś wazonu na chwilę. Teraz nie mam czasu, że tak powiem, je ogarniać. Jakiś wazon. Złamany. Patrz. No to sklej go. Nie da się. Nie da się. Ojoj, czosnek puszcza. Czemu on puszcza? Ja tego wsadzę do jakiegoś małego tego wazonika i będzie dobrze. I miałam tylko wstawić do wazonu, a już ją ułożyłam. Jak to ja. No jak to ja. O, tak. Piękny, duży bukiet za 6 euro. Myślę, że super cena. Ciekawe, ile postoją. Śliczne. Trochę tych liści oberwałam. Czy u Was też się tak siedzi w kuchni jak u nas? U nas się dużo w kuchni siedzi. Jakbyśmy mieli właśnie taką kuchnię razem z dużym pokojem, to by było chyba najlepsze, co może być, nie? Może będziemy mieć, kto wie. Całkiem możliwe. Do takiego małego wazonika to ja nie mam. Muszę sobie taki kupić, taki jeden kwiatek. Wazonik. Mam czy nie? Masz wszystko, tylko masz zaczątki Alzheimera i nie pamiętasz. Że mam taki wazonik? Tak. Nie mam takiego wazonika. Nie ma opcji. Takie małe wazoniki to w ogóle są rzadkie. Ja ci nie dam mojego z warsztatu Ty nie masz wazoników. do śrubków. Dopiero co mówiłam, że nie mam małych wazoników, patrz. Mówiłem ci. Idealny. Zobaczcie jak ładnie. Idealny. Tylko wody A na... czemu on taki brudny? Ty jesteś brudny. Zielony taki, popaćkany. Wazonik niebieski, a w środku popaćkany. On nie jest brudny, on jest designersko Olszony. zrobiony po prostu. Zobaczcie jak pasuje. Z jednym listkiem. Piękny. Brudny. Nie chowaj się do środka. Bo tak ma być. Gdzie mam go postawić? Nie wiem, możesz u mnie Na oknie go na postawię. komodzie. Na oknie będzie ładnie wyglądał. Zobaczcie jak pasuje. Pięknie.
Idziemy zobaczyć, jak ta funkia wygląda w tych woreczkach, bo jeszcze nie sprawdzałam. Nie wsadzaj tutaj nosa. Nie wsadzaj tutaj nosa, nie. Co my tu mamy w tym woreczku? Takie coś. O. Zobaczymy, jaka będzie. Gicio. Gicio. Coś tu lata. To takiego bąk. Bąk lata. A co to za słodki pies tu leży? Co to za słodki pies tu leży i sobie śpiocha? Tak sobie śpiocham, nie? Czy wasze psy też tak śpiochają na plecach, jak ona? No już sama słodzizna, no sama słodzizna. I brzuszek na wierzchu, taka zmęczona jestem, powiedz, taka zmęczona, ojej. Śpiocham sobie, no śpiochaj sobie tak. Myszaczek. Myszaczek. Myszaczek mały. Kolejny dzień. Robimy małe przemeblowanie. A mianowicie stoi tutaj już złożony regał, który trafi do naszej sypialni, bo się niestety w sypialni w szafach nie mieścimy. A czemu się nie mieścimy? A temu, że mamy tylko taką szafę. O. Taką szafę podwójną mamy. Tu ma Wojtek rzeczy, a tutaj mam rzeczy. I po prostu jest nam za mało miejsca. I stwierdziłam, że tutaj sobie postawię regał. W sumie to szukałam takiej szafy nawet, żeby tutaj pasowała, ale wszystkie są szersze, tak żebym drzwi nie otwarła. Więc musiałam kupić regał. Nie chcieliśmy inwestować w nową szafę, bo są chyba ważniejsze rzeczy niż szafa. W związku z tym kupiliśmy po prostu zwykły regał i na regale jednak więcej ustawię niż w tej komodzie. Ta komoda ma tylko 40 cm głębokości i tą komodę damy sobie, moi drodzy, tu, bo ten regał jest stary i w sumie można się już go pozbyć, więc ten regał postawimy tu na długość. Ta łazienka jest bardzo długa, więc spokojnie może tu z boku stać. Pewnie będzie taki regał, komoda, nie? Pewnie będzie bardziej ten taki, ta komoda będzie w tej chwili tutaj bardziej taka łazienkowa niż sypialna. W sensie będą w niej rzeczy bardziej do łazienki niż do sypialni. I będę musiała to przenieść do, co mam tu, będę musiała przenieść do na regał, nie? No nic, zabieramy się do roboty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I czy rzeczywiście więcej będę miała miejsca, bo w tej chwili to mam tutaj niestety nabździane, ile wlezie. I brak. Cierpię na brak miejsca. Oczyściłam ścianę. I biorę się do roboty. Ale ten jeden obrazek się zawrócił. Tu, nie? A który tam wisiał? Który to taki przyciąga kurz? Moja siostrzenica. Aha. Duch jakiś. Duch jakiś. Maja poszła z Wojtkiem na dwór, także mamy chwilę spokoju, bo już była bardzo niecierpliwa.
Ale chciałam powiedzieć, że ta komoda nie jest taka byle jaka. To jest taka bardzo porządnie zrobiona komoda. Bo Wojtek się zastanawia, czy ona wytrzyma w tym w łazience. No nic, będziemy obserwować. Natomiast ona jest tak bardzo porządnie zrobiona, ta komoda, że myślę, że wytrzyma. Tu na wierzchu też jest szyba. Taka nie byle jaka, gruba. Więc ten mebel na pewno był bardzo drogi. Myśmy go nie kupili jako nowego, kupiliśmy go używany w sklepie używanym. Ale to jest komoda, która na pewno kosztowała grubo, myślę, że grubo ponad 1500 euro. Gdzieś tu miała jeszcze jakąś nazwę, ale jej nie mogę znaleźć. W każdym razie to nie jest takie byle co, więc myślę, że ona spokojnie w łazience wytrzyma. Ale będziemy obserwować, czy coś się z nią nie dzieje kompletnie. Ale myślę, że się nie będzie nic działo. Bardzo fajnie jest zrobiona, jest taka podwójna, wiecie. Tu ma taki wkład też podwójny. Porządna. Ta komódka. No nic, to jedziemy z robotą. Muszę podnieść to na górę. Jeszcze by ją tu obrócić. Gdzie ją tam obrócisz? Jeszcze trochę. Pięknie tu pasuje. Trochę szeroka. Trochę szeroka. Czemu ona tak odstaje? Bo podłoga jest Podłoga jest z taka... zrobiony plan. No to bardzo pasuje, bo tu też są białe meble, więc fajnie to wygląda. Boję się o tą stronę. Że jak będę brał prysznic, to... Musisz prysznic, żebyście zrozumieli, tam wcale nie jest mało miejsca, gdzie jest prysznic. Tu jest ile? 2 metry? Tu jest 1,40 m. Oj, więcej. Nie, 1,40 m. W każdym razie dawaj prysznic na ścianę, a nie na komodę. Albo trzeba kupić kawałek szyby i tu wstawić No można by. szybę, To nie? nie jest głupi pomysł. I wchodzenie do prysznica tędy. No. Bo i tak W sumie tak. jak się robię, to tutaj leci i się odbija od tego, nie? No to żeby to zabezpieczyć, to tutaj szybę taką. Tu można tańczyć. Ty masz głowę. Go, 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 go. Może to nie jest głupi pomysł z tą szybą. Ale o co? Czemu ją tak coś nie pasuje z nią? Że dobrze wygląda. Dobra, to ja tylko zapytam, czy pojemniki na smar mają tu swoje miejsce, czy to jest wersja testowa? Trzymajcie mnie. Za co? Za co? Ty zawsze masz takie jakieś dziwne Czyli nie. żarty. No trudno. Jakie żarty? Jakie żarty? Jakie żarty? Tu są kosmetyki kobiece. Możesz wsadzić swoje perfumy, dezodoranty, ale nie smara, człowieku. A wiesz, co dzisiaj do mnie doszło? Nie wiem. Naukowcy światowej sławy stwierdzili, że mężczyźni są bardziej wytrzymali od kobiet. W jakim sensie? Bo jak leżą w łóżku, to kobieta chwilę poleży i wstaje i musi coś robić. A faceci wytrzymują, leżą dalej. To prawda. No, ja to nie umiem wytrzymać. Zaraz mnie coś kusi, żeby coś zrobić. Zadowolona? Wyciąg tego mopa stamtąd. Moplik wek.
Tak, regał jeszcze mam niezapełniony, bo muszę zrobić tutaj w tej szafie porządek, wyciągać wszystko, posortować i tu poukładać takie wiosenno-letnie rzeczy. Tak mi będzie najprościej, a tam powsadzam, wiecie, grube swetry, kurtki, płaszcze, tego typu rzeczy. Ale łazienka jest już gotowa. Jak myślicie? Jak to wygląda? Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Bo to światło włączę. Będzie jaśniej. O, fryzjer był u mnie. Fryzjer był u mnie i trochę mnie ogarnął. No i to zrobiłam tak. Przeniosłam to, co miałam po prostu tam na komodzie, no bo gdzieś to muszę trzymać. Nie wiem, czy to jest, że tak powiem, dobry pomysł, żeby to trzymać w łazience, no bo to jednak troszeczkę mokro jest. Ale zobaczymy. Tak jak Wojtek powiedział, że być może tutaj postawimy taką ściankę z szyby. Może to nie jest zły pomysł. Także tak to wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Przed i po. Tutaj nic nie zmieniałam. Trochę tylko posprzątałam po prostu. A tutaj jest zmienione. Jest tak.